10 najpotężniejszych polskich broni, część druga. Miejsce 10. MRAP Cougar 4x4. MRAP Cougar potrafi przetrwać wybuch 7 kg trotylu pod kadłubem i 14 kg pod kołem. Pojazd waży 16 ton i napędzany jest silnikiem diesla Caterpillar C7 o mocy 330 koni mechanicznych. Napęd przełożony jest na 4 koła jezdne. Jego maksymalny zasięg wynosi niecałe 1000 km, a prędkość maksymalna to 105 km na godzinę. Pojazd może przewozić od 6 do 9 osób, a wieżyczka ogniowa przystosowana jest do sterowania zdalnego. Polska za 300 wozów musiała zapłacić jedyne $27,5 miliona, co pokrywa koszty przygotowania ich do działania oraz transportu i szkolenie personelu. Amerykanie w ramach programu pozbywania się nadwyżek po prostu oddali sprzęt po promocyjnej cenie. Miejsce 9. Gladius. System Gladius rozwijany przez polską firmę WB Electronics to dwa rodzaje dronów mające na celu wyszukiwanie oraz ewentualne niszczenie celów naziemnych. Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius przeznaczone będą do precyzyjnego rażenia celów na donośność 100 km oraz prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych rodziny FT-5. Zestaw składa się z dronów rekonesansu FT-5, dronów uderzeniowych oznaczone jako BSPU oraz systemem kierowania ogniem Topaz. Na potrzeby wojsk rakietowych i artylerii armia kupiła od WB Electronics 4 bateryjne moduły Gladius 1. Wartość tej umowy to 2 miliardy złotych i był to rekordowy kontrakt na zakup dronów w Wojsku Polskim. Miejsce 8. ORP Ślązak. ORP Ślązak to polska korweta patrolowa zbudowana w stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Okręt budowano pierwotnie jako okręt prototypowy wielozadaniowych korwet projektu 621. W wyniku wielu cięć budżetowych, wstrzymaniu finansowania oraz problemów technologicznych budowa okrętu uległa licznym opóźnieniom. W 2012 roku podjęto decyzję o zakończeniu programu Gawron i sprzedaniu prototypu, jednak następnie zdecydowano o dokończeniu budowy okrętu, ale nie w formie korwety wielozadaniowej, a patrolowej. W efekcie zmieniono też nazwę okrętu na Ślązak. Korwetę zwodowano 2 lipca 2015 roku. Okręt przeznaczony jest do pełnienia misji patrolowych, operacji nadzoru polskich i międzynarodowych obszarów morskich, eskorty jednostek handlowych, operacji blokowania i kontrolowania oraz zadań z zakresu zwalczania zagrożeń asymetrycznych i innych form przestępczości na morzu. Miejsce 7. Warmate. Warmate to bojowy bezzałogowy statek powietrzny opracowany przez polską firmę WB Electronics. Przeznaczony w zależności od używanej na pokładzie głowicy do obserwacji, wykrywania, śledzenia i identyfikacji celów oraz rażenia siły żywej lub lekko opancerzonych celów, amunicja krążąca, czyli drony kamikadze. Pierwszy kontrakt na zamówienie tych aparatów obejmował 100 zestawów, każdy po 10 aparatów latających, łącznie 1000 sztuk amunicji krążącej z zestawem głowic, pakiet logistyczny i zestaw szkoleniowy. Warmate z powodzeniem radził sobie w wojnie na Ukrainie, gdzie siał spustoszenie wśród Rosjan. WB Group podpisała umowę na dostawę zestawów Warmate na Ukrainę. Zestawy te mogą być produkowane na Ukrainie na podstawie umowy licencyjnej pod nazwą Sokół. Miejsce 6. FA-50. Z Korei Południowej do polskiej armii trafi także 48 samolotów FA-50. Jest to ponaddźwiękowy lekki myśliwiec, który może być używany także jako ponaddźwiękowy samolot szkoleniowy. Jest to pierwsza maszyna tego typu wywodząca się z Korei Południowej, choć zbudowana we współpracy z koncernem Lockheed Martin i jeden z niewielu ponaddźwiękowych samolotów szkoleniowych na świecie. Sama maszyna to w pewnym sensie młodszy brat kultowego F-16, z którym wiąże go kilka podobieństw. Obsługuje go 2 pilotów. FA-50 ma też zasięg około 1800 km, a jego konstrukcja może wytrzymać przeciążenia 8G. Myśliwiec rozpędza się do prędkości 1,5 Macha i może latać na wysokości do 14,5 km. Głównym uzbrojeniem maszyny jest działko 20 mm z 205 sztukami amunicji. Oprócz tego można zamontować na nim do 3,5 tony różnorodnego arsenału. Na przykład rakiety Hydra, pociski powietrze-powietrze, a także pociski powietrze-ziemia Maverick oraz pociski przeciwokrętowe. Konstrukcja wspiera także szeroką gamę bomb kierowanych i niekierowanych. Cena tego samolotu wynosi $30 milionów. Miejsce 5. S-70i Black Hawk.
S-70i to eksportowa wersja śmigłowca UH-60M Black Hawk, produkowane w państwowych zakładach lotniczych w Mielcu, spółka zależna od Lockheed Martin Corporation. Maszyna jest wyposażona w wirnik o średnicy nieco ponad 16 metrów. Waży prawie 10 ton i może latać z prędkością 296 km na godzinę, na odległość do 578 km. Black Hawk na w sumie 4 punktach może mieć podwieszone zasobniki z wielolufowymi karabinami maszynowymi kalibru 12,7 mm, zasobniki z rakietami niekierowanymi Hydra lub przeciwpancerne pociski kierowane AGM-114 Hellfire. Śmigłowiec może także otrzymać obsługiwany przez pilotów stały wielolufowy karabin maszynowy M134 Minigun. Obecnie w strukturach Wojska Polskiego znajdują się 4 śmigłowce S-70i Black Hawk, które są eksploatowane przez jednostkę wojskową GROM. Śmigłowce S-70i Black Hawk mają stanowić uzupełnienie dla śmigłowców szturmowych AH-64 Apache oraz zamówionych 32 śmigłowców wsparcia AW-149 Leonardo. W 2023 roku Agencja Uzbrojenia uruchomiła procedurę zakupową kolejnej partii śmigłowców wielozadaniowych Black Hawk dla wojsk aeromobilnych wchodzących w skład wojsk lądowych. Miejsce czwarte. SPZR Poprad. SPZR Poprad to samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu, produkowany przez PIT Radwar SA. Pracę nad zestawem rozpoczęto w 2005 roku, zaś produkcja seryjna rozpoczęła się w 2015. Zestaw osadzony jest na podwoziu kołowym, na platformie AMZ Żubr P. W istocie mamy tu zespół 4 wyrzutni pocisków GROM zespolony z głowicą śledząco-celowniczą. Sensory elektrooptyczne, m.in. termowizja, optyczny dalmierz laserowy współpracują z układem automatycznego śledzenia celu. Poprad jest zdolny do autonomicznego działania jako samodzielna jednostka. Może też współpracować w ramach systemu zautomatyzowanego kierowania obroną przeciwlotniczą, integrującego wiele sensorów i efektorów. Miejsce trzecie. M120 RAK. M120 RAK to moździerz samobieżny kalibru 120 mm, wyposażony w automat ładowania montowany na podwoziu gąsienicowym i kołowym. Moździerz RAK w służbie polskiej został osadzony na podwoziu kołowym transportera opancerzonego Rosomak. Produkcja seryjna rozpoczęła się w 2016 roku, a pierwsza dostawa miała miejsce w 2017 roku. Donośność maksymalna to 12 km, gotowość do strzelania w ciągu 30 sekund, a zasięg na tym podwoziu do 500 km. Szybkostrzelność od 6 do 8 pocisków na minutę, zapas amunicji wynosi 46 sztuk. Broń posiada monolityczną lufę o długości 25 kalibrów. Dane może m.in. czerpać z bezzałogowego statku powietrznego FlyEye. Moździerz RAK może strzelać zdalnie jako broń bezzałogowa, wykorzystując komendy i dane przekazywane drogą elektroniczną do komputera pojazdu. Łącznie Wojsko Polskie dysponuje nieco ponad 80 moździerzami RAK. Miejsce drugie. MIM-104 Patriot. Patriot to system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Jego pełna nazwa brzmi bowiem Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target. Cały system składa się z radarów, technologii dowodzenia i kontroli oraz kilku różnych pocisków przechwytujących służących do identyfikowania, a także niszczenia taktycznych rakiet balistycznych, pocisków manewrujących, dronów, samolotów oraz innych zagrożeń z powietrza. Na wyposażeniu Wojska Polskiego są 2 baterie Patriotów, czyli 16 wyrzutni. Umowa na dostawę 2 baterii systemu Patriot została podpisana w 2018 roku. Ich cena to prawie 4,7 miliarda dolarów. Oprócz tego w Polsce stacjonują 2 baterie Patriotów sił amerykańskich, które rozmieszczone są m.in. w Rzeszowie, oraz 2 niemieckie baterie w województwie lubelskim, około 60 km od ukraińskiej granicy. Departament Stanu USA przekazał informację, że zgodził się na sprzedaż Polsce kolejnych 6 baterii systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot składających się z 48 wyrzutni. Miejsce pierwsze. Leopard 2A5. To czołg przeznaczony do zwalczania celów opancerzonych z armaty kalibru 120 mm, jak również do zwalczania celów naziemnych i powietrznych z karabinów maszynowych. Może prowadzić działania w dzień i w nocy oraz w każdym terenie, także w ograniczonej widoczności. Nie narażając załogi, czołg może operować w terenie skażonym i napromieniowanym. Leopard 2A5 to czołg trzeciej generacji, tej samej klasy co amerykański Abrams czy brytyjski Challenger. W czołgu Leopard 2A5 armata jest stabilizowana w 2 płaszczyznach za pomocą
układów elektrohydraulicznych. Czołg dysponuje wydajnym systemem maskowania. Umożliwiają to wystrzeliwane granaty dymne. Leopard 2A5 posiada dodatkowe opancerzenie w postaci czołowego pancerza wieży i kadłuba typu stalowo-kompozytowego. Polska w listopadzie 2013 roku zakupiła z nadwyżek sprzętowych Bundeswehry 105 czołgów Leopard 2A5. Całość dostaw zrealizowana do końca listopada 2015 roku. W 2021 roku pojawiły się informacje o planowanej modernizacji wersji A5 do odmiany określanej jako Leopard 2A7PL. Jednak jak dotąd sytuacja w tym kierunku nie uległa zmianie.